Witajcie moi drodzy, tutaj Bartek z kanału 4 Pasje. Kolejny odcinek z Alanem Wake'iem, tak jak prawie zawsze mówię to na wstępie. Znajdujemy się w klinice, słuchajcie moi drodzy, w klinice doktora Hartmana. Jakieś takie spojrzenie, troszkę się tak zmarszczył nam Alan, albo mi się to zdawało. Taki widok za oknem. Trafiliśmy do kliniki pana Hartmana, tutaj jest nasz pokój, sporo się działo właśnie w ostatnim odcinku, wszystko to podsumowywałem właśnie na koniec wcześniejszego odcinka, to już w ogóle nowy epizod, 4. To może jeszcze tak jednym zdaniem, nasze spotkanie z porywaczem znowu niczego nie przyniosło. Nie jesteśmy z Alice, porywacza pochłonął mrok, niczego się praktycznie nie dowiedzieliśmy. Wpadliśmy do jeziora, pomógł nam doktor Hartman i właśnie mamy za nim iść, porozmawiać z nim i mam nadzieję, że dowiemy się ważnych jakichś informacji. Także myślę, że część to właśnie jest ten pan, Creator's Dilemma. Pewnie jakiś czas tutaj spędzimy. Nie wiem, czy możemy tak wszędzie łazić. Zobaczymy. O, patrzcie, Night Springs, ten serial. Jakaś tablica. Zwróćcie uwagę na ten rysunek w prawym dolnym rogu. Brzmi znajomo. Ładnie to wszystko wygląda. Tego nie mogę włączyć. Night Springs. Death Riley. Tędy nie wyjdziemy, czyli musimy się po prostu... Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip, except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. Ma plaster na nosie. Po ciosie, jaki mu zadaliśmy na posterunku. Nie wiem, czy mu nos złamaliśmy. Bardzo możliwe, taki soczysty cios. Dobrze, na razie jeszcze... Ale obraz. No dobra, to już chyba wszystko. From past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. Po raz drugi nam o tym powiedział. Po raz drugi powiedział nam, że Alice nie żyje. No i co? I teraz się możemy zastanawiać, czy to prawda, ale nie potrafi jej zaakceptować, czy Hartman nam nie wierzy. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Zobaczymy. No, jak tu schodziłem po tych schodach, patrzcie, jak to jest pięknie. W ogóle jakie to jest piękne miejsce. Już któryś raz to mówię. Całe Bright Falls.
tak klimatyczne, ale tyle się dzieje, tak musimy walczyć o swoje życie, że jakieś zwiedzanie, spacery to w ogóle zapomnijmy o tym. Dobra, idźmy za nim. Przeczytajmy. W cieniu śmierci jaśnieje cud życia. Thomas Zane. Pamięci drogiego przyjaciela i wspaniałego poety. Znali się. Troszkę się zachmurzyło. No tutaj chyba będziemy rozmawiać. I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. Pogoda się psuje. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way, follow me. No, będzie burza, będzie deszcz. What I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. After all, Hartman I'm the one obviously trying loved to his own bring you voice. out of the His world words you've echoed constructed for madly yourself. inside my head. But I I can't dug my do it nails by into the palms of myself. my hands to stay You need focused. to work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Jakoś nie widzę tej współpracy między nimi. Let's go inside. Dobra, gdzie ten Hartman nas prowadzi? Ten już zamknął drzwi. Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Osobiście nie jestem fanem polowań i nie sądzę, żeby Alan coś takiego w ogóle powiedział. Scary, scary. Emerson, I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson, Okay, okay. Sorry. Ew. that's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on video Elbow games. strike. Ooh, It's yeah. trash, of course, but it does involve some Get 'em to the head. small creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. Naprawdę, jeśli ktoś uważa, że stworzenie gry komputerowej to jest taka prosta rzecz i uważa to za nic, to naprawdę trzeba mnóstwo pracy. Now, you might have noticed Nie może the być inaczej. typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Przeczytajmy na razie to. Witamy w Cauldron Lake Lodge. Zapewnimy Ci specjalistyczną opiekę, której potrzebujesz. Prosimy jednocześnie o przestrzeganie następujących reguł. Ustal pory odwiedzin wcześniej tak, by nie kolidowały z zajęciami terapeutycznymi i pracą twórczą. Szanuj prywatność pozostałych kuracjuszy, szczególnie jeśli zajmują się właśnie pracą twórczą.
Okaż cierpliwość. Leczymy długotrwałe problemy twórcze, których nie rozwiąże się w przeciągu kilku dni. Daj czas sobie i nam. Pamiętaj, że leczenie jest dobrowolne, a cała terapia została dostosowana do Twoich potrzeb. Zaangażowanie i jego bliźniacza odmiana przypływ sprawdzają się najlepiej, gdy aktywnie uczestniczysz w ich kształtowanie. W razie wątpliwości pytaj śmiało. Tam jeszcze pójdziemy chyba do Hartmana. O, proszę, kto tam siedzi. My rheumatism's killing me. There's a storm coming. Oh, what a storm. I hope it wipes this place off the face of the earth. And these two are the Anderson brothers, Odin and Thor. W Night They Springs had grają. how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They are well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. Za chwilkę. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who Napisał. else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson Farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Ciekawe, gdzie to trzymał. My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Tom, got Jeśli chodzi... Yeah, no. We Sorry, have a guys. stash of the special stuff at the farm. Our own formula. Local ingredients. Medicine clears your head right up. Makes you remember like moonbeams on the brain. Oh, I just noticed. Leather patches on the elbows? That's not very rock and roll. Tom just lost is all. Baba Yaga got to him too, the damn witch. She used us all. Taken from all of us. Took my thunder, the witch. And my ravens, what were they? Memory and thought, the hag. She took something from you too, didn't she? That's what she does. We're better off. This place, the lake, it gives you power. If you're a creator, an artist, a god. Nightmare shifted in their sleep in the darkness of the lake. Yeah, that's the one. She makes sure it comes out twisted and wrong. Just ask the lamp lady. Dama z She lampą. knows what happened to that other writer. She's been using you, boy, and you let her. You went and opened the door for her, didn't you? Now, it was already open a crack. And whose fault is that? We're morally corrupt, disease-ridden, old and stupid. Doesn't mean he had to open it all the way, goddammit. Świetny dialog między nimi. A się zmęczyli. Tired. Built the farm close to the lake.
A place of power. To są Andersonowie. Spotkaliśmy ich po raz pierwszy w jadłodajni i pan po prawej stronie poprosił nas, abyśmy włączyli mu coconut w szafie grającej. Nazywali nas kilka razy, jak zwróciliście uwagę, Tomem od Thomasa Zeyna. Wybaczcie. Pytali nas, czy wiedźma czegoś nam nie odebrała i wygląda na to, że nam odebrała właśnie Alice. Wspominali o swojej farmie, ukrytej tam wiadomości. No będzie ciekawie. Nie wiem, czy coś jeszcze takiego powiedzą. Z chęcią tego wysłuchałem, mam nadzieję, że wy też. Andersonowie. Dobrze. Porozmawiajmy z ludźmi, wróć do pokoju, ale wcześniej, jeśli jest taka możliwość, pokręćmy się tutaj, może coś ciekawego znajdziemy. Tutaj jest starsza pani. Ten twórca gier. Publisher people who want to make a contribution so they can say they made a contribution, and then we end up with mullets in there because they think mullets are funny, but it wasn't supposed to be about mullets, and now it's about mullets, and when it's in slow motion they call it mullet time because the numbers came back from marketing that mullet time is the hook we needed to go big in the target demographic. And they're not even kidding. They say it all like serial killers with straight faces and smiles. My nightmare is the writers who want to make everything from the characters to the toasters talk, talk, talk all the time. Takie chyba nawiązanie do Max Payne'a, bo ten tryb, w którym zwalnialiśmy czas, nazywał się Bullet Time. A tutaj było przetłumaczone w związku z historią tego chłopaka Ballet Time. Bo dobrze mówię, Bullet Time się tamten tryb się nazywał. Dobrze, wysłuchaliśmy go. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. No to tam nie pójdziemy jeszcze. Jeszcze tak, jest starsza pani. Czy ona coś nam powie? Chyba nie. I jeszcze zauważyłem tutaj pana, który maluje. Patrzcie, jak to wygląda. Może z nim się uda pogadać. Oh, hello. I've painted you. Okay. I was just struck by inspiration a couple of days ago. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes, and that's what I was doing. But now I've been doing these things, a lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Yeah? He's very proud of me. Hartman He says wanted me I'm to getting write. much better. I knew I couldn't, I think but I I'm figured I getting should just better. play along for now. It was the only thing I could do with Nurse Birch watching me like a hawk. Well, I guess I'd better start wrapping this up. The storm is almost here. Look at that. I'd hate to be out there tonight. Powiedział, że nas namalował. W sumie nawet można dostrzec podobieństwo. To już chyba ze wszystkimi pogadaliśmy. Jeszcze zajrzymy do Andersonów, może coś tam jeszcze się... czegoś się jeszcze dowiemy, chociaż i tak, no, powiedzieli, że mają na farmie ukrytą wiadomość, to może prędzej czy później tam trafimy. Byłoby na pewno fajnie. Zobaczmy. Nie, panowie się zmęczyli. Jeszcze jak mi tym młotkiem przywalił, to było świetne. Się uśmiałem. Dobra, chodźmy na górę. Prawie cały odcinek w tej klinice. Mam nadzieję, że lubicie tak posłuchać, co mają inne postacie w grze do powiedzenia. Bardzo tobie to jest dla mnie istotne. To chciałem tego wszystkiego wysłuchać.
I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Ciekawie pomyśleli, przedstawiając właśnie myśli Alana, te męki z pisaniem. Dobra, zaraz to zrobimy. To mi się podoba. Po biednym miśku się przeszedłem. Tędy i tak nie możemy wejść. Chyba jedynie możemy się zająć zasilaniem. Generatorem. Zróbmy to. The generator hadn't been activated, and there was no key. Wróć do pokoju. No to wrócimy. Czekajcie, gdzie? A to nie to. Jest tutaj? Wake. Czy gdzieś to jeszcze mogę sobie wejść? To jest pewnie pokój tego malarza. Jak on się nazywa? Malarz się nazywa Lane. Emerson to ten chłopak tworzący gry. The Soul to ta starsza pani. Tutaj nie możemy wejść. Dobrze, wejdźmy do swojego pokoju. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody calm down. Put that down. Bert, I need help. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Tak się zastanawiam, czy kończyć tutaj odcinek, czy jeszcze poprowadzić historię naprzód. Jeszcze poprowadźmy trochę historię naprzód. Nie wiem, czemu cały czas tutaj zaglądam. Znowu mamy albo późny wieczór, albo to już noc. Powiedziałem noc? Czy noc? Dobra, zejdźmy na dół, zobaczmy, co ci bracia wyczyniają. Mamy kartkę. Chodźmy na dół. Ciekaw jestem. Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. If she was one of Hartman's goons, she had it coming. I could get the key to the office wing from Sinclair. Weźmy to. Tylko czekajcie. Jeszcze zanim to, rozejrzyjmy się. I nic takiego się nie dzieje, jak błyska. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. You think we haven't seen punks like you before? Mortal name! Lubię ich słuchać. Nie wiem, czy coś jeszcze powiedzą? Chodźmy na górę. Gdzie to było? Nie, to nie tu. Śpiewają. To tutaj? Też nie. Nie, to chyba na dole. To chyba na dole. Tak, to tutaj.
Patient rooms. Let me out of here! Hartman, do you hear me? I'm gonna sue your crazy quack ass to shreds! Kto tam jest? Ten Emerson? Do you have any idea how much trouble you're in? Nie! I am famous. To Barry. Represent Barry? Ow! About time! Barry. Proszę. Man, I'm glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that Fed gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy out. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up, but when I got here, 2 goons clobbered me and stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Yeah, that's a harsh punishment. Come on, pal, we gotta get going. No dobrze. To słuchajcie, moi drodzy, tutaj się zatrzymamy. A w następnym odcinku oczywiście zaczniemy od tego momentu. Powrócił Barry. Także no, będziemy tutaj we dwójkę działać prawdopodobnie. Dziękuję wam za uwagę. Dzisiaj może w tym odcinku mniej akcji, więcej rozmów, troszkę spokoju, ale coś mam wrażenie, że już w następnym odcinku akcja powróci. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!